Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film, jak już wiecie z tytułu, będzie poświęcony palecie Cosmos od Anastazji. Jest to paleta, która wyszła całkiem niedawno, kilka dni temu tak naprawdę. Ja swoją zamówiłam z oficjalnej strony marki. Przyszła bardzo szybko, nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że będzie tak szybko. Dodatkowo miałam okazję wykorzystać kod na minus 15%. To jest ten kod dla osób, które po raz pierwszy kupują z tamtej strony. Wystarczy podać nowego maila i kod będzie działał. I przyznam się, że to był powód, dla którego tak naprawdę skłoniłam się do zakupu, ponieważ jeżeli może widzieliście mój odcinek o nowościach kosmetycznych, tam trochę zjechałam tą paletę. Wydawała mi się dosyć dziwna, jeżeli chodzi o tonację. Maty wydawały mi się bardzo ciepłe, natomiast błyski dosyć chłodne, neutralne. I generalnie patrząc na same zdjęcia w internecie, nie porwała mnie. Natomiast w tak zwanym międzyczasie pojawiło się kilka takich zdjęć, powiedzmy, że realnych od ludzi, których oglądam w internecie. I zauważyłam, że te maty nie są aż tak ciepłe, jak mi się na początku wydawało i być może zagrają. Dlatego, kiedy dostałam jeszcze ten kod na minus 15, nie wahałam się dłużej i paletkę zakupiłam. I rzeczywiście, na żywo te maty nie są już tak straszne. Nadal nie jest to może to zestawienie kolorystyczne, które widziałabym właśnie z tymi błyskami, natomiast nie jest już to tak rażące jak na początku. Plan na dzisiaj jest więc taki sam jak przy każdej recenzji, pierwszym wrażeniu nowej palety. Na początku powiem kilka słów na temat samej palety, jej wykonania i wszystkich technikaliów. Później zrobię swatche, porównam je do innych palet Anastazji, które mam w swojej kolekcji, a na końcu zrobię dwa makijaże, każdy na jednym oku i zobaczymy, co możemy z tej palety ciekawego uzyskać. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o wielkość tej palety, jest dokładnie taka sama jak dwóch poprzednich palet, czyli Rose Metals i Nuvo. Natomiast okładka jest z innego materiału. Ta jest bardziej gładka. Wydaje mi się, że będzie lepsza do mycia, jeżeli myjecie swoje palety także z zewnątrz. Rose Metals był w czymś a la skóra, czymś oczywiście wegańskim. Natomiast Nuvo miało taką teksturę jakby tkaniny, bardzo taką chropowatą. Ta, szczerze mówiąc, podoba mi się chyba najbardziej, głównie za jej prostotę. Ładny pastelowy kolor, napis taki holograficzny, trochę kosmos. Bardzo ładny. Jeżeli chodzi o to, co mamy w środku, jest to 12 cieni. W tym są 2 maty i 7 błysków. Także niewielka przewaga błysków nad matami. Co więcej, wykonana w USA, PETA Approved i ma tylko 12 miesięcy przydatności. To mnie szczerze mówiąc troszeczkę zdziwiło, ponieważ ostatnie palety, które recenzowałam na kanale, czyli paleta Yuka od Nataszy oraz Jewels and Gem od Woodens Eye, one miały troszkę dłuższą przydatność. Yuka, z tego co pamiętam, 2 lata, a Woodens Eye nawet 3. Także ten rok wydaje się troszeczkę mało. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika. Domyślam się, że chodzi o składniki, ale też może trochę zabezpieczenie marki przed ewentualnymi zwrotami czy reklamacjami. Ja natomiast mam w swojej kolekcji palety Anastazji, które mają trochę więcej niż rok. Nie mam jakichś problemów z tymi paletami, także ten rok też jakoś bardzo mnie nie odstrasza. Po prostu uwaga. I przejdę może już do swatchu, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Kiedy robiłam zbliżenia tej palety, wrzucę Wam może teraz przebitki, widziałam, że jest bardzo dużo malutkich drobinek w tych cieniach błyszczących. Ciekawa jestem więc, jak będzie to wyglądać na oku. I pierwsze 3 kolory wyglądają tak. Przyznam, że ten pierwszy błysk, wydaje mi się najbardziej chyba interesujący z całej palety. Jego na pewno użyję. I idąc od góry mamy kolor Super Cluster, który jest duochromem, takim niebiesko-zielonym z wielokolorową drobinką. Troszeczkę jakby srebrną. Drugi kolor Sun. Według marki jest to duochrom, taki różowy brąz. Ja natomiast widzę tutaj po prostu brąz. Duochromu zdecydowanie nie widzę. Trzeci kolor to jest Orion i to jest taki metaliczny, chłodny różowy ze złotą drobinką. Dosyć wyraźną drobinką. Następne 3 kolory również bardzo mi się podobają. Tutaj już mamy typowo smoky zestawienie. I tutaj od góry mamy Mercury, ciemno-szary, trochę stalowy bym powiedziała, z również wieloma drobinkami. Następny kolor to Quasar. To jest taki delikatny duochrom, zielono-złoty, również posiadający dużo drobinek. I ostatni kolor to jest Galaxy. I on na żywo wygląda jak czarny, natomiast według marki jest to tak naprawdę głęboki, ciemny granat.
Bardzo jestem ciekawa, jak na oku to będzie wyglądać, na pewno go użyję. I on ma takie przepiękne niebieskie drobinki w sobie. Następne 3 kolory to maty i chyba przyznacie, że nie wyglądają tak ciepło, jak na początku można by sądzić. Mamy więc kolor Space Dust, który jest takim piaskowym, neutralnym, powiedziałabym, matem. Obok brzoskwinka, ona już cieplejsza jest, o nazwie Comet. I trzeci kolor na dole to Eclipse, który jest matową, taką przygaszoną śliwką. Bardzo mi się kojarzy z kolorami od Pat McGrath, także raczej w tą stronę nie pójdę. Ale kto wie. I ostatnie 3 cienie wyglądają tak. Mamy więc 1 błysk i 2 maty. I tutaj mamy kolejny duochrom o nazwie Supernowa. To jest taki różowo-liliowy kolor, również z wieloma drobinkami. Kolejny mat to jest Mars, bardzo ciepły, taki miedziano-brązowy. I ostatni kolor nazywa się Dark Matter i przez markę jest oceniany jako Black Violet. I myślę, że zgodziłabym się z tym, ponieważ nie jest to taki czarny. Z pewnością ten Galaxy z drobinkami wygląda bardziej czarno niż ten. Natomiast jest taki przełamany taką gorzką czekoladą, może śliwką. Zadziwiające jest to, że nie mamy tutaj żadnego czarnego cienia, ponieważ patrząc na zdjęcia w internecie spodziewałam się, że co najmniej być może ten również będą na takiej czarnej bazie, natomiast raczej nie są, raczej są delikatniejsze niż sądziłam. Jest to na pewno paleta wielu możliwości. Spokojnie wykonamy nią przepiękne smoki, bardzo wieczorowe. Natomiast bardzo łatwo wykonać nią również dzienny makijaż, przynajmniej tak mi się wydaje, zaraz przejdziemy do tutoriali. Maty pozytywnie mnie zaskoczyły, nie są aż tak ciepłe. Ten Mars jest najcieplejszy i tego będę dzisiaj unikać. Natomiast reszta nie jest taka zła, naprawdę. Jeżeli chodzi o błyski typowe dla Anastazji, czyli dosyć mocno się kruszą, nie są bardzo suche pod palcem, natomiast ta mokrość nie jest aż tak duża, jak ja preferuję, przez co mam wrażenie, tracą trochę swojego uroku, ponieważ nie są tak mokre, nie dają tego mokrego efektu na oku, ale oczywiście kwestia preferencji. Mimo wszystko wydaje mi się, że efekt na oku powinien być bardzo ładny i myślę właśnie, co tutaj zrobić. Z pewnością muszę zrobić jedno oko bardziej wieczorowe, bardziej smoky i myślę, że tutaj pójdę właśnie w te bardziej chłodne tony. Chciałabym użyć tego koloru tutaj Super Cluster. Mercury też wygląda pięknie. Może właśnie połączę to z Galaxy i coś takiego ciemnego, mrocznego zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o drugie oko, tutaj poszłabym w coś bardziej neutralnego. Ten kolor Sun, szczerze mówiąc, najmniej mnie zainspirował. Wygląda dosyć płasko i nieinteresująco. Takich kolorów mamy naprawdę chyba wszyscy na pęczki. Natomiast ten Quasar duochrom, bardzo ładny. Może troszeczkę właśnie z różem go połączę. Zobaczę. W każdym razie zacznijmy może od porównania z poprzednimi 2 paletami od Anastazji. Na początek wezmę może Rose Metals, czyli tą paletę. Ona jest bardziej grungy, bardziej szara, chłodniejsza zdecydowanie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pięknie będzie łączyć się z błyskami z kosmosu. Bardzo możliwe, że tak w przyszłości ją będę wykorzystywać. Maty z Rose Metals, a błyski z Kosmos. Natomiast jeżeli chodzi o Nouveau, tutaj mamy zdecydowanie bardziej zieloną, kaki historię. To również są cienie bardziej idące w stronę neutralną. Kosmos tu mimo wszystko wypada cieplej, co w sumie jest dobrą rzeczą, ponieważ jest to inna paleta niż pozostałe 2, więc marka się nie powtarza. Większe podobieństwo było tak naprawdę między Rose Metals a Nouveau niż między tym Kosmosem a resztą, ale przekonajmy się, jak to wygląda na oczach. I standardowo na oczach mam tylko bazę z Rare Beauty. Zacznę może od tego lżejszego makijażu, tego bardziej na co dzień, żeby troszeczkę się rozgrzać. I zacznę od koloru Space Dust. To jest kolor, który wydaje mi się najlepszy, jeżeli chodzi o takie przejście na powiece, przynajmniej dla mnie. I powinien zagrać z większością tutaj błysków, ponieważ jest to taki neutralny, właśnie piaskowy kolor. Nadbudowuję go też troszeczkę ponad załamaniem, żeby było go widać, kiedy otworzę oko. Blenduje się bardzo ładnie. Ja jakąś wielką fanką matów na Anastazji nie jestem. Są dla mnie troszeczkę za suche.
Zdecydowanie bardziej preferuję taką półkremową formułę Nataszy Denony. Natomiast przyznam, że pracuje się nimi bardzo ładnie. I myślę, że przyciemnię to kolorem Comet, który znajduje się obok. On jest trochę cieplejszy niż może bym tego chciała, ale wydaje mi się, że takich dziennych makijaży może być całkiem fajny. Nałożę też tego Comet od razu na dolną powiekę. Bardzo możliwe, że jeszcze troszeczkę przyciemnię ten zewnętrzny kącik, ale z drugiej strony nie chcę za bardzo przyciemniać, ponieważ to drugie oko planuję zrobić smoky. I jako że cienie Anastazji są tak kruche i tak się sypią, przynajmniej na mnie, zdecydowanie nakładam klej do brokatu z NYXa. Generalnie nakładam go i tak prawie codziennie, ale z cieniami Anastazji zdecydowanie czuję tą potrzebę. Z innymi cieniami jest to na zasadzie, jest to już częścią mojej rutyny. I zacznę od koloru Orion. To jest taki różowy z dosyć mocnymi, złotymi drobinkami, które są dosyć wyraźne i na pewno mi opadną, ale trudno. Ładne. Nie jest to, szczerze mówiąc, formuła, za którą jakoś bardzo przepadam. Ja wolę, żeby ten błysk był bardziej mokry, a te drobinki bardziej zmielone jakby. Nie lubię widzieć tych drobinek tak mocno, zwłaszcza, że już mi się przemieszczają na załamanie i muszę je tak trochę tutaj rozciągnąć. Nie do końca był to dobry wybór. Przyklepię może na górze tego duochromu Supernowa. Wygląda bardzo ładnie i to jest już zdecydowanie formuła, którą preferuję, czyli taka bardziej kremowa, też dodająca blasku, ale nie posiadająca tak wyraźnych małych drobinek. I to może nie jest najlepszy kolor też do takiego makijażu, ponieważ jest dosyć chłodny. Nie wyglądał mi na tak chłodny tutaj w palecie, ale stało się. Mam natomiast przeogrom tych złotych drobinek z koloru Orion na swoim policzku. To mi, szczerze mówiąc, trochę przeszkadza. Zazwyczaj nie mam problemu z tym, żeby jakieś drobinki mi opadły, ale tutaj jest ich ogrom. I tak patrzę, czy jest jakiś kolor, którym byłabym w stanie uratować ten makijaż, ale nie za bardzo widzę. Może trochę tego Eclipse w zewnętrznym kąciku. On jest taki troszeczkę śliwkowy. Może troszeczkę, tyci. Ponieważ tematy, które położyłam wcześniej, są dosyć takie brązowe, właśnie piaskowe i do tych różowości tak średnio jednak wyglądają. Natomiast ten Eclipse jest zdecydowanie bardziej śliwkowy, ma trochę właśnie różowych tonów w sobie. Wydaje mi się, że lepiej się łączy z tymi błyskami. Chyba tak. To jeszcze dołożę go trochę na dolną powiekę, żeby to wszystko połączyć. Natomiast dalej bardzo delikatnie, bo mimo wszystko chcę ten makijaż utrzymać jako taki typowy dzienny. Nałożę może coś jasnego na linii wodnej i wytuszuję rzęsy. I tak wygląda skończony makijaż, taki powiedzmy, że dzienny. Swoją opinię zachowam na sam koniec. I przejdźmy może teraz do tego oka. Tutaj zrobimy coś ciemnego, coś smoky. Tylko teraz znowu, tylko kolor Space Dust, czyli ten pierwszy, wydaje się dobrym cieniem przejściowym, który nie jest ciepły. Następny jest już taki brzoskwiniowo-pomarańczowy, w sumie ceglany trochę. Także no nie mam wyjścia. Space Dust idzie w załamanie powieki. Trochę w sumie szkoda, bo dodaliby tutaj jakiegoś chłodniejszego, bądź bardziej neutralnego może taupu, bądź takiej skaszonej szarości. W Rose Metals jest taka fajna, stalowa szarość. Bardzo ładny mat. On by tutaj bardzo ładnie pasował do takiego smoky makijażu. No i dobrze, spróbuję teraz może tego koloru Dark Matter w samym zewnętrznym kąciku. Galaxy też użyję, natomiast użyję go na tym, żeby te drobinki było lepiej widać. I zobaczymy, co tutaj da się zrobić.
No, już widać, że to nie jest taki mocny, czarny kolor, jakby się mogło wydawać. Pigmentu tu jest raczej niedużo, można go zapewne zbudować. Co nie ukrywam, przy takich cieniach nie jest wcale złym pomysłem. Nie dość, że ciemne, to jeszcze lubią się sypać. Zmienię pędzelek na troszeczkę większy, bo niepotrzebnie tak bardzo precyzyjnie staram się to tu robić. Ma być smoky, więc można troszeczkę większego pędzelka użyć. Rozblendowało się całkiem nieźle. Są tutaj małe takie przerwy, niewyblendowane miejsca, natomiast jako, że będę przykrywać to wszystko błyskami, nie przeszkadza mi to. Gdybym chciała robić makijaż typowo matowy, po pierwsze nie sięgnęłabym po Anastazję, a jeżeli już, to musiałabym spędzić trochę więcej czasu. Teraz próbujemy tego koloru Galaxy, czyli tego ciemnego granatu z małymi drobinkami niebieskimi. I on, jeżeli się nie mylę, będzie już miał większy pigment. I owszem ma, ale gdzieś te niebieskie drobinki zgubiłam. Totalnie ich nie widzę. Nie wiem, co się z nimi stało. Być może jest to cień, który powinniśmy nakładać punktowo i nie rozblendowywać, no ale szczerze mówiąc, przy tej intensywności koloru i ciemności jego byłoby to dosyć ciężkie. Może jeżeli ktoś używa tego koloru tylko jako kreskę, no nie wiem. W każdym razie na pewno mi to oko przyciemnił i zrobił takie smoky. Natomiast nie wiem, jak Wy to widzicie, ale dla mnie dalej jest to czarny. Nie jest jakiś czarny jak smoła, natomiast granatu tutaj za bardzo nie widzę. Także troszeczkę jestem zawiedziona. Ani tych niebieskich drobinek nie ma, ani nie jest to rzeczywiście granatowy. Może jakbym palcem nakładała na całą powiekę, to też niekoniecznie na moje oczy się nadaje. Teraz palcem spróbuję nałożyć koloru Mercury, czyli tego metalika w kolorze takim stalowym. Jego nakładam na większość powieki, ponieważ posłuży mi też jako baza do koloru Super Cluster. I to jest bardzo dobry metalik. Nie mogę się już przyczepić tutaj do niczego. Odrobinki nie opadają, nie są też takie duże jak właśnie w tym poprzednim oku w kolorze Orion. To jest taki klasyczny metalik, bardzo ładny. I teraz od wewnętrznej strony oka, najpierw palcem, potem to wyrównam pędzelkiem, nałożę koloru Super Cluster i mam nadzieję, że to zagra. No piękny jest. I zobaczcie, że wychodzi z niego troszeczkę jakby zielonego. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładnie rozświetlił mi też ten wewnętrzny kącik, ale nałożę go troszeczkę więcej samym pędzelkiem. O, i widać, można podbić tą zieloność. No ten kolor na 5 z plusem jest naprawdę przepiękny. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, tutaj pobawię się tak naprawdę błyskami. Od zewnętrznej strony nałożę Mercury, a od wewnętrznej ten Quasar. Ja akurat na dolnej powiece lubię używać metalików. Nie uważam, żeby to było jakieś dziwne, chociaż wiem, że większość ludzi raczej w tym miejscu używa matów. Ja matami lubię rozblendować granicę między metalikiem a resztą policzka, natomiast lubię, jak coś się świeci. Także to był Mercury, a teraz Quasar od wewnętrznej strony. To też jest taki duochrom, który ma w sobie troszeczkę zieleni, troszkę innej niż ten na górze. Może to widać w kamerze, oby. W każdym razie bardzo ładnie połączy górę z dołem. Maskara i kredki w linii wodnej nałożone. Obie kredki to tak naprawdę Make Up Forever, tylko z tej strony mam taką w kolorze nudowym, numer 500 Boundless Bisque, natomiast z tej strony mam z tej serii Aqua Resist i jest to kolor 3 Iron. Obie bardzo lubię. Natomiast przyjrzyjmy się teraz oczom z bliska. Mamy więc to oko bardziej neutralne, bardziej cienne. Natomiast tutaj smoki być może na wieczór, co kto lubi. Przechodząc do małego podsumowania, jak pracowałam się z tą paletą, tak sobie, szczerze mówiąc.
Natomiast po pierwsze ja nie jestem jakąś wielką fanką Anastazji. Lubię ją, natomiast mam wiele innych marek, które preferuję. Na pewno jeżeli jesteś osobą, która lubi formuły Anastazji, która na przykład posiada Rose Metals albo Nuvo i jest z nich bardzo zadowolona i ta kolorystyka w palecie Cosmos również Ci odpowiada, myślę, że będziesz zadowolony czy zadowolona. Natomiast jeżeli jesteście tak z Anastazją pół na pół, ja nie wiem, czy bym poleciła tą paletę. Jeżeli chodzi o błyski, jest kilka perełek na pewno. Super Cluster, przepiękny duochrom, w ogóle bardzo dużo tutaj duochromów. Niekoniecznie te wszystkie kolory, które marka określa jako duochrom, natomiast na pewno Super Cluster, Supernova i Quasar to są 3 przepiękne duochromy. Merkury to znowu bardzo dobry metalik, bardzo dobrej jakości. Nie osypywał się, bardzo ładnie dało się go też nadbutować, żeby nadać troszeczkę głębi. Natomiast jeżeli chodzi o ten kolor Orion, tutaj ilość drobinek mnie po prostu powaliła. Ja też nie przepadam za właśnie cieniami, które posiadają tak dużo drobinek, które nie są jakby połączone z tym pozostałym pigmentem i które latają sobie jak wolny elektron. Ilość drobinek, którą nie wiem, czy widzieliście na zbliżeniach, mam na tym policzku versus tutaj, to jest niebo a ziemia. A tutaj mimo wszystko używałam ciemnych kolorów, również napakowanych wieloma drobinkami. I tutaj prawie nie mam nic, natomiast ten policzek jest cały w złotych, małych drobinkach. Natomiast efekt na oku jest taki sobie. Ja nie mam nic przeciwko drobinkom, nawet tym, które opadają mi w ciągu dnia, jeżeli makijaż oka jest tego warty. Czyli jeżeli używam na przykład cieni od Terramoons, które są mega błyszczące, odbijające światło jak naprawdę lustro, czy Astrale od Pat McGrath, to są cienie, których powiedzmy jestem w stanie pogodzić się z tym, że będę cała w brokacie pod koniec dnia, ponieważ taka jest ich natura, natomiast ten efekt na oku jest tego warty. Tutaj, nie wiem, to oko może nie jest jakieś złe, natomiast jest tak nudne i tak powtarzalne. Mogłabym ten makijaż wykonać naprawdę, myślę, że spokojnie kilkunastoma innymi paletami z mojej kolekcji, więc ta paleta nie jest mi do tego potrzebna. Ten makijaż jest znowu dosyć mocny, nie jest to też mój jakiś wymarzony makijaż wieczorowy. Próbowałam użyć jak najwięcej cieni potrafię, tak naprawdę nie użyłam tylko 2. Tak, nie użyłam tylko 2. Nie użyłam koloru Mars, tego matu bardzo, bardzo ciepłego oraz Sun, który w żaden sposób mnie nie zachwycił i wygląda dosyć przeciętnie, nawet jak na metalik. Natomiast przyznaję, że gdybym użyła chociażby tych 2 cieni Sun i Mars, wyszedłby zapewne bardzo ładny, bardzo ciepły makijaż. Także jeżeli chodzi o elastyczność tej palety, o to ile daje nam możliwości, tutaj jestem pod wrażeniem, ponieważ jak widzicie możemy pójść w stronę bardziej różową, bardziej mauve. Jest tutaj też sporo ciepłych cieni, ale możemy też zrobić smoki i pobawić się szarościami. W każdym z tych makijaży może nam czegoś brakować, może cienia przejściowego, może jakiegoś błysku do wewnętrznego kącika oka. Natomiast generalnie da się zrobić tą paletą wiele różnych makijaży. Jeżeli chodzi o jakość, jest to standardowa jakość Anastazji, także nic tutaj marka nie kombinowała. Jeżeli lubicie tą formułę, dobrze się z nią czujecie, dobrze się Wam pracuje, nie musicie się o to martwić. Natomiast tak jak wspomniałam, ja personalnie preferuję inne formuły, bardziej kremowe. I to już wszystko, co Wam dzisiaj chciałam pokazać. Dajcie mi znać, co myślicie o tej palecie, czy planujecie ją kupić, czy w ogóle jest na Waszym radarze. Wiem, że w komentarzach sporo z Was pisało, że są zainteresowani tą paletą, także jestem ciekawa, co myślicie teraz po tym, jak zobaczyliście swatche i moje makijaże. Dajcie mi koniecznie znać. A teraz dziękuję już pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!